Miasto moje, a w nim śmieci dużo, aż dym. Przyznam szczerze, że ja się po prostu cykam tutaj, że mnie zaraz chapnął i usunął mi cały materiał. Wiecie, o co chodzi? Witam szanownych Państwa w odcinku numer 7 ze stolicy kraju Mali, a mianowicie z Bamako. Będę tutaj 2 dni po to, żeby zrobić materiał ze stolicy, żeby Wam pokazać, jak wygląda stolica, ale też chcę Wam pokazać, jak wyglądają standardy malijskie i ile kosztują. Więc na początek odcinka rzecz jasna zestaw podróżniczy, a mianowicie łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej, a ja Wam teraz pokazuję room tour. W sensie robię room tour i mówię, ile kosztuje. W sensie najpierw zobaczcie, a później Wam powiem, ile kosztuje, ale w swojej głowie, jak będę Wam pokazywać, dajcie znać, pomyślcie, ile byście za to zapłacili. Ok? Bo to pokazuje fajnie tą relację cenowo-jakościową w Afryce. Jedziemy. Więc to jest pokój, gdzie mam wiatrak. Teraz jest energia, więc jest 8:30, więc mogę sobie z wiatraka korzystać. Moskitiera. Tutaj dodatkowy wiatrak. Ciekawy w ogóle, bo jest na akumulator. No i to jest taki pokoik, powiedziałbym, no skromnie, ale okej. Z jednym kontaktem. Jeden kontakt jest tam, co jest problematyczne poniekąd, bo jak masz elektronikę i chcesz ją podładować, to po prostu jest problematyczne. Wychodzimy na zewnątrz. Na zewnątrz jest klimatycznie, bo to jest taki, wiecie, taka ostoja trochę. Widać, że to jakaś europejska ręka robiła. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze po grzebie popytam tam, o co chodzi. Łazienki nie ma w środku. Łazienka jest ogólna i wygląda mniej więcej w ten sposób. Nie ma się do czego przyczepić. Prysznic, toaleta, styl europejski. Prysznic ok, woda leci, wszystko jest ok. Przestrzeń wspólna, taka tutaj. O, patrzcie. Voila. W nocy było tak gorąco, że aż ciężko w ogóle to opisać. I uwaga, taki pokój tylko i wyłącznie z wiatrakiem kosztuje tutaj za noc 110 zł. I zdecydowałem, bo tutaj są też pokoje z air condition, z klimatyzacją, zdecydowałem, że zmienię pokój na ten z klimatyzacją. No ale dobra, i teraz pomyślcie w swoich głowach, ile może kosztować w Mali, w stolicy, pokój z klimatyzacją. Podkreślam, że jest to najtańsze miejsce, jedno z najtańszych. Nie licząc burdelu chińskiego, w którym byłem, sprawdzić cenę, to tam było taniej. W burdelu było około 90 zł. No ale bez przesady, nie? Nie jestem aż tak pod kreską, żeby w burdelu spać. Chińskim do tego. W Mali. No przepraszam ja was bardzo. Idziemy zobaczyć ten pokój z klimatyzacją. No i będziecie wiedzieć co i jak. Zobaczcie tutaj w ogrodzie dobitny przykład bambusa. To jest bambus, moi drodzy. Idziemy. Te obiekty nie są zachowane, że tak powiem, w jakimś takim wzorowej formie. Jest jak jest. W tym samym hoteliku, gdzie jest pokoi może, nie wiem, 15, jestem tylko i wyłącznie ja. No turystów tutaj nie nada. A za taką cenę, za którą zaraz wam pokażę ten pokój, no nie mam czasu za bardzo na to, żeby po prostu, wiecie, szukać kolejnego, bo czuję, że bycie w Mali nie sprzyja mi. Coś mi intuicja mówi, że trzeba się stąd zawijać, bo coś tutaj śmierdzi w powietrzu, że tak to określę. To jest kolejny pokój. Tu powinna działać klimatyzacja, ale żaden z pokojów, w sensie w żadnym z pokojów klimatyzacja nie działa. Tu jest łazienka też w środku. No i wygląda też schludnie, jest większy, nie? O, w ten sposób to wygląda. Ale klimatyzacja w ogóle nie działa ani w jednym, ani w drugim. W 6 w sumie nie działa, bo sprawdzaliśmy. No, więc taka niestety jest sytuacja, moi drodzy. O, zrobię temperaturę na 20. Może przegrzewa tą klimatyzację po prostu, że jak za nisko. No i tak to wygląda. Jak myślicie, ile taki pokój kosztuje?
Łazienka na klucz. Tak oto wygląda. Schludnie, woda z wiadra i połączenie do drugiego pokoju. Pokój, który przed chwilką oglądaliśmy, kosztuje, moi drodzy, 160 zł w przeliczeniu na złotówki. Klimatyzacja nie działa, w sensie tego czynnika chyba chłodzącego brakuje. No i to jest bardzo powszechne. Wczoraj w nocy była sytuacja, w której o 21 wpadam do hotelu. Na początku wieje chłodem przez pierwsze 2 minuty, a później się okazuje, że nie wieje. Mówię do gościa, że no nie wieje, zwróć pieniądze. On mówi nie, zmienię ci pokój. Zmienia pierwszy, drugi, trzeci, czwarty pokój. Wszystkie klimatyzacje wyczerpane, nie nabite, nie ma serwisu, śmierdzi, nic nie chłodzi. I wyobraźcie sobie, dopiero takiego mam tutaj ziomka z Nigerii, poznałem wczoraj, zadzwoniłem do niego, mówię, ty weź kurczę przyjedź, bo mówię, ja tutaj przez 3 godziny nic nie wyrzeźbiłem z tym gościem i po prostu nie chcę w ogóle pieniędzy oddać za coś, co nie działa, a obiecywał, że będzie działać. No i on przyjechał i faktycznie te pieniądze zostały zwrócone, ale zasada w Afryce jest taka, jeżeli bierzesz pokój z klimatyzacją, to zawsze poczekaj pół godziny nawet i zobacz, czy ona w ogóle działa, bo może być ciekawie. Zastanawialiście się, dlaczego tak drogo te hotele tutaj w Mali, ze względu na to, że czarina jest. Żadna klimatyzacja w pokoju nie działa, ale jest czarina, która dodaje +4 do strachu, jak idziesz o 23 do toalety. Bo ci wyskakuje, że tak powiem, w kostki i jest atak. Ogólnie mam do wyboru tak, albo zapłacę 160 zł za klimatyzację, która wieje wiatrakiem, albo zostanę w tym pokoju. No więc sytuacja jest taka, że pewnie zostanę w tej po prostu ruderze, bo wolę zapłacić 110 zł niż płacić 160 za coś, co kompletnie nie działa. Moja działka. Tutaj w tym hosteliku jestem, ale powiem wam, że te hotele, to pozostawia bardzo dużo do życzenia. Tu jest szkoła, co słychać. Tu jest lokalna miejscówka, restaurant, gdzie serwują omleta. Zjem sobie i zaraz idziemy na miasto. Panini, KFC. Mówię do gościa, że wziąłbym ten z air condition, z klimatyzacją pokój, ale no jest za drogi, no nie będę płacił 160 zł za pokój. On mówi, nie, no tutaj nie możemy zmniejszyć ceny, bo to jest, francuska jest tą właścicielką, powiedziała, że tutaj nie ma negocjowania. Ja mówię, ty, jak coś nie działa, to nie będę tego przecież za to płacił, jak coś nie działa, nie? No, logiczne. Przychodzi do opłacenia tego pokoju, co tam z wiatrakiem. Tam jest bardzo gorąco, ale mówię, przetrwam jeszcze jedną nockę. Daję mu 220 zł, a on do mnie mówi, ale nie stary, to kosztuje 230. Ja mówię, też mówiłeś 220 za 2 noce. Ja mówię wam w złotówkach, nie? On mówi, ale tutaj jeszcze jest opłata dla turystów. Ja mówię, toż ten gość mi nie powiedział o żadnej opłacie. Mówię, dobra, machnąłem ręką, dychę dorzuciłem i tyle. W każdym razie to jest Afryka. Tak właśnie to wygląda podróżowanie. Tutaj od A do Z, że tak powiem. Zjemy i idziemy zwiedzać. So you do music? Yes. Koleżka tutaj muzyczkę robi jakąś, zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jakie ma klapeczki. Ale. My toes are dirty. It's normal. It's my also dirty. Don't worry. No, because What music you do? Mali? Traditional music? everything. Okej, zaraz sprawdzimy. Koleżka śpiewa tutaj. It's you? You make this music? On tą melodię robi. Omlet z bułką, trochę czerstwą. No ale co ja poradzę? Tutaj nic nie poradzisz. Tak to wygląda, no. Bułka z wczoraj. W Afryce z pieczywem to trzeba zawsze uważać, żeby nie było spleśniałe, bo oni na to nie zwracają za bardzo uwagi. My musimy na to zwracać uwagę, bo nas nawet mała ilość pleśni najzwyczajniej w świecie jest w stanie zniszczyć. Mówię zniszczyć, bo faktycznie tak jest, nie? Dobra, mam 3 jajka. Jest to dobry początek dnia. Szanowni Państwo, bo tutaj nic nie zobaczyłem, a zjeść coś trzeba, bo jest naprawdę wymagająco na zewnątrz. Tu koleżka mi pokazuje jakieś muzyczki swoje.
ale wszystko to jest bardzo, że tak powiem, intencjonalne, żeby osiągnąć z tego po prostu, wiecie, no pieniądze. U mnie z rana musi tutaj wlecieć herbata w tak zwanym plastikowym kubku. Ja wiem, że większość z was zaraz powie o kierowniku w plastiku. Nie ma innej. Ja zrobiłem taki błąd, że najzwyczajniej w świecie nie kupiłem żadnego kubka i nie mam ze sobą żadnego kubka. Ale nie mam też miejsca w plecaku, bo mój plecak jest w 90, dosłownie 5% wypełniony konkretnymi rzeczami i tam nie ma po prostu przestrzeni. Ale wymyśliłem jaki kubek sobie kupię. I tak już wymyślili. Więc chwila, moment i zobaczycie u mnie w ekwipunku kubek. A tymczasem, szanowni państwo, wasze zdrowie w lokalnym tutaj przybytku. My tutaj muzyczkę od kolegi słuchamy. Męczące jest to, że każdy widzi w tobie pieniądz. Ach, chłopaki, mango chcą. Tą dużą bombonierę chyba chcą zbić. Nie, tego małego. Tu mam... A nie, to nie chłopaki, to dziewczyny. Dobra, idziemy. Niech dziewczyny sobie to zbijają, bo one pewnie też biznes tutaj kręcą. Zbijają i sprzedają, nie? Awokado bardzo dobre w Mali. My się zbieramy teraz do centrum i teraz powiem wam tak, powiem wam historię od tego chłopaczka, co byłem i tutaj jadłem tego omleta. Czekajcie, zerknę tylko na mapę, gdzie iść. Jedzie stary Mercedes, jedzie, niemiecka maszyna. Ziomek mi pokazuje swoją muzykę, tradycyjną i okej, bardzo mi się podoba, bez dwóch zdań, ale puszcza mi piosenkę po angielsku, w której śpiewa o tym, że Francuzi, wynoście się z naszego kraju, nie jesteście nam potrzebni, co wy tutaj robicie i w ogóle. Ale umówmy się, gdyby nie Francuzi, to Bamako nie wyglądałoby teraz tak, jak wygląda. I czy tego chcemy, czy nie, afrykańskie kraje są, nawet można powiedzieć niektóre, nawet 50 lat wstecz, a nawet 60. Więc ta przepaść, którą mamy teraz wyobraźcie sobie, że nie byłoby tak zwanej europejskiej ręki tutaj i jeszcze większa by była. To nie jest tak, że oni tutaj bez tych najeźdźców, którzy grabili ich i grabią dalej, ten rozwój gospodarczy by po prostu tutaj wybuchł. Nie ma bata. Tutaj jest tak, że jak ktoś ma pieniądze, to ładuje te pieniądze w kieszeń i jak najszybciej się ewakuuje z Afryki, żeby chociaż mu tych pieniędzy nie zabrali. Taka to jest po prostu mentalność. To jest centrum, tylko po drugiej stronie Nigru. Bo tu było najtaniej, w sensie tam w samym centrum to było strasznie drogo i te ceny w ogóle wahały się naprawdę kosmicznie. Zobaczcie sobie na Google Mapsie, a to jest jakiś monument, ale co oni tutaj robią? Powiem wam tak, nagrywanie dzisiejszego odcinka jest obarczone, że tak powiem, ryzykiem. Uważam, że ogromnym ryzykiem, ze względu na to, że robienie w takich krajach reportażu, już tam jeden Polak w Tunezji został smyknięty, w Algierii, Demokratycznej Republice Kongo, w Tanzanii, z tych co znam ja, z tych co może nie znam osobiście, ale wiem, że tak się wydarzyło. Więc no tutaj też może to być źle odebrane, biorąc pod uwagę, że na każdym rogu praktycznie jest jakiś posterunek dziwny. Papugę złapał. Kurde, ale aż się... Patrzcie jaka mokra. A tutaj czerwone ogródki to jest gołąb senegalski, bardzo pospolity w Afryce. Nie wiem, czy będzie widać dobrze. Zobaczcie, gołąb senegalski. Ciekawe. Wiecie, po co trzymają te gołębie? No, możecie się domyślić. Ogólnie samo Bamako, bo ja wczoraj trochę po tym Bamaku wieczorem miałem okazję się przemieszczać. Powiem wam, że takie mieszane uczucia. Niby okej, niby czysto w miarę, jak na afrykańskie, że tak powiem, warunki, ale wciąż gdzieś tam z tyłu głowy siedzi fakt, że jest to największe miasto siłą rzeczy w kraju, które oficjalnie ma ponad tam 4 miliony ludzi, gdzie uważam, że ma znacząco więcej, ze względu na to, że po prostu tutaj ludzie ściągają, bo i klimat troszkę łaskawszy, bo i roboty trochę więcej, ale powiem wam tak, na moje oko nie wygląda to źle. Jak na afrykańskie warunki to nie wygląda to źle. Rzeka Niger. Źródło życia, źródło jedzenia,
Pamiętajcie, każda cywilizacja, jaka powstawała, to powstawała blisko rzek. Dlaczego? Dlatego, że po prostu bez wody nie ma życia. Proszę zobaczyć. Tu macie swoje ogródki. Tutaj ktoś biustonosz zgubił. Nie jestem w stanie tego rozpoznać. To jest mięta. Tak jest, to jest mięta, moi drodzy. Ogródki, ale czyja to własność, że tak powiem, to pewnie, jak to mówił, patykiem po piasku pisane. Kto sobie zrobił ogródek, ten ma. I w sumie nie wiem, na czyim terenie jestem, chociaż wątpię, że to jest, wiecie, prywatne. Takie pełne centrum znajduje się tam. Tam pójdziemy sobie dzisiaj w odcinku. Ale chcę wam powiedzieć, że ta rzeka bardzo fajnie, w ogóle to miasto bardzo fajnie oddziela Afrykę saharyjską, czyli tą pustynną na północy, od tej Afryki subsaharyjskiej. Afryka subsaharyjska to są wszystko kraje, które są przed Saharą. Zobaczcie. Bonjour, madame. Ça va? Merci. I tutaj proszę zobaczyć, mamy w całej okazałości rzekę Niger. Ogromna jest. Ogromna. Ktoś zwrócił uwagę tutaj na ten kwiat? Hiacynt. Hiacynt wodny. Gatunek inwazyjny z Ameryki Południowej. Dlaczego mówię inwazyjny? Bo rośnie szybko, rozrasta się, jak tutaj widzicie. Zasłania taflę wody, a jak zasłania taflę wody, to zasłania światło, a jak zasłania światło, to też jest mniejszy dostęp do powietrza i siłą rzeczy taki piękny kwiat hiacynt, który przywędrował tutaj z innych ziem, może uszkodzić ekosystem. Nie ma tlenu, nie ma światła, nie ma życia. Kierowniku. 4180 km, jak dobrze pamiętam. Taką odległość mierzy ta rzeka. I moi drodzy, rzeka to też taki punkt, którym można manipulować ze względu na to, że jeżeli rzeka, jej źródło jest w Gwinei, no to Gwinejczycy mogą zbudować na przykład zbiornik retencyjny bądź tamę. A jakby zbudowali zbiornik retencyjny bądź tamę, tak jak na przykład zrobiono w Etiopii, no to moi drodzy, mniej wody tutaj, w Mali, mniej wody w Nigerii, mniej wody w Nigrze, mniej wody w Beninie. Więc to są takie zależności, którymi manipulują tutaj w Afryce. To jest bardzo ciekawy temat, o którym warto pogrzebać. Widzicie koleżkę za mną? Źle to wygląda, że tak powiem. Źle to wygląda. Wypatrzył mnie z drugiego końca, drugiej strony i tutaj wiecie, od razu szachermacher na tą stronę. Koleżka przewidywalny. Hotel libijski, ten po prawej stronie, który widzicie. Kolejny hotel się buduje. Tam z tyłu kolejny hotel. Kto z tego korzysta? Tutaj za tym hotelem kolejny hotel. Powiedzcie mi, kto z tego korzysta? O tym hiacyncie, co wam opowiadałem. Zobaczcie, jak tutaj zarasta. Już tutaj po przejściu mostu pierwsze upomnienie, w sensie pytania, czy mam tak zwane pozwolenie, żeby robić tutaj materiał. Ciekaw jestem, jak to będzie dalej. Ten odcinek wydaje się naprawdę wyzwaniem. Kolejny raz to powtarzam. Ale idziemy, najwyżej po prostu, wiecie, za bronią i nie dokończymy tego odcinka, ale no co, takie jest życie podróżnika. Hello, brother, Polska. Ludzie są sympatyczni, ale najgorsza jest policja, wiecie? Pomnik upamiętniający walkę o demokrację, marzec 1991 rok.
Najgorsze, że po prawej stronie jest posterunek, bo jest posterunek Moro. Będę musiał mówić skrótami, bo jak mnie capną, to będą przeglądać to. No i tutaj zobaczcie, w 91 ta demokracja w Mali, ale to umówmy się, no to nic oficjalnego. Z tą demokracją to można by było bardzo mocno polemizować nawet w XXI wieku. Mango, merci. Mango dla lokalnych, ta kubka taka ładnie ułożona, to dla lokalnych 500, czyli 3 zł. A z kierowniczą twarzą to, moi drodzy, ile? 2 razy tyle, 1000, czyli 6,50. A czemu nie? Tak wygląda miasto. Tak wygląda centrum. Paliwo kosztuje około... O kurde, mordo, się zagapiłem. Zamyśliłem się, ile paliwo kosztuje. Około 5 zł. To dużo. Ty, chodzę od pomnika do pomnika, no bo tutaj cmyknąć mnie raczej nie mogą, no bo przecież pomnik, moi drodzy, postawiony po to, że turyści sobie przychodzili tutaj, nie? No to jest moja cała strategia tutaj na to Mali. Od pomnika do pomnika łazimy. Że niby wiecie, historia, te sprawy. To jest w ogóle ciekawa osobowość. Nigdy o niej wcześniej nie słyszałem, dopiero teraz na niego trafiłem. Jeden z kluczowych przywódców w walce o niepodległości w Afryce. Co jest najważniejsze, że on był pierwszym premierem niepodległego Kongo, Demokratycznej Republiki Kongo, która odzyskała niepodległość w latach 60. No i uwaga, jak zakończył swój żywot? No rzecz jasna, moi drodzy, to jest prosta odpowiedź. 17 stycznia 1961 roku Patryk w latach 60. przemawia do ludzi, walczy o tą niepodległość. I co? I Belgowie, którzy trzymali rękę na Kongo, inne służby, moi drodzy, co robią? Likwidują naszego Patryka. Miasto moje, a w nim śmieci dużo, aż dym. Centrum. Kasawa. Nie wiadomo, co to jest. To chyba kasawa. Przynajmniej tak wygląda. No. Merci. Dobra. Idziemy, dzięki. Zobaczcie, tak wygląda niepodległe państwo z taką stolicą. I jak mówię 50 lat wstecz, to ja serio nie żartuję i mówię tutaj z czystym sumieniem. Je m'appelle? Sau? Mydło naturalne tutaj, na targu. Merci beaucoup, monsieur. Jeśli ktoś dalej się zastanawia, czy ja się nie stresuję, to się stresuję, ale uważam, że dobrze mi idzie maskowanie tego tutaj na zewnątrz, żeby nie pokazywać po sobie, że jest to dla mnie trudne. A jest to trudne. Bo w takich miejscach nie co dzień się ląduje. Widać tutaj jeszcze pozostałości że tak powiem, podbiegnę troszkę po francuskim nacisku. Ale zobaczcie, jak to jest. W momencie ze wszystkim tak jest. To nie ma wyjątków. Nie ma czegoś takiego, że 80% czy 90%, tylko dosłownie 100%. Jeżeli Francuzi włożyli w coś pieniądze i zostawili to się sypie. Na targu takiego kapcia możesz kupić. Możesz kupić Balenciagi, możesz takie Gucci. Takie. No nie, ja w takich nie będę popierdzielał po świecie, żeby tutaj później mi nie mówili, że szukam swojej tożsamości. Merci. Tutaj jesteśmy na targu. Ten targ się składa ze wszystkiego w sumie. Tutaj jest bardzo dużo takich podróbek. Zobaczcie, jakieś zegarki, nie zegarki, wszystko. O, Casio, stary wzór. Wszystko wzorowane na takich drogich rzeczach. Oni lubią mieć drogie na ręku, bo to podnosi status. A że to podróbka, to nikogo już tam nie interesuje.
Zawsze zachodzę w ogromną ciekawość, jak jest tak duża konkurencja, ile oni tego dziennie sprzedają, moi drodzy, bo konkurencja jest po prostu kosmicznie ogromna. Wiecie co, tutaj też nie ma takich miejsc, do których można by było, wiecie, turystycznie pójść. Na zasadzie jest park zoologiczny, ale nie pójdę przecież do parku zoologicznego, bo ja tego nie trawię. Są jakieś kawiarnie, parki narodowe na zewnątrz kraju, ale w mieście, miasto całe wygląda jak tak właśnie. To jest centrum, na zewnątrz jest, bo są 3 strefy. Jest strefa targowa, na której jesteśmy i centrum. Jest strefa administracyjna, gdzie są banki. No i jest strefa mieszkalna. To te 2 strefy drugie wyglądają trochę lepiej niż te tutaj. Ale to jest no chaos. Taką ciekawą sprawą jest fakt, że większość ludzi, jak gdzieś tam nawiązuje ze mną interakcję, to siłą rzeczy chce mi uścisnąć rękę. Ja rękę uściskuję w takich afrykańskich krajach dziennie tylko ze 150 razy, może nawet i więcej. A na Bliskim Wschodzie, człowieku, każdemu trzeba łapę podać. Jak nie podasz, to ham. Mało jest takich sklepików, w których można kupić wodę. Tutaj daktyle, tutaj soczki takie, zobaczcie. Tutaj trzeba zamknąć to, żeby to się nie tego. O, a tutaj pokażę w lodówce. Patrzcie, jak koleżka ma ułożone. Widzieliście? Wyciągasz jedno i wszystko się sypie. Zamykam, żeby zimno nie uciekało. Idziemy. Proszę zobaczyć, 1914 rok, 1915 powstaje poczta, poste telegrafę, telefon. Tutaj telegraf można było wysłać do Paryża. Jacie. Tutaj no to zarobienie tego zdjęć to mogę tutaj w zęba dostać. Tak czuję, chociaż to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, moi drodzy. Katolickie szkoły, International Catholic School. Ktoś by powiedział, o kierowniku, Mali to jest takie muzułmańskie. No jest. Myślę, że z 90% to muzułmanie, ale naprawdę dużo na swojej drodze spotykam chrześcijan. A jak wcześniej wspomniałem na odcinkach, szkoły chrześcijańskie to jest jakość. I bardzo dużo, nawet większość uczniów w szkołach chrześcijańskich to są muzułmanie. Nie ma czegoś takiego jak wykluczenie religijne, że jesteś muzułmaninem, to nie będziesz mógł chodzić do chrześcijańskiej szkoły. Nie, moi drodzy. Czegoś takiego nie ma. Ciekaw jestem z kolei, czy do szkoły koranicznej mógłby chodzić chrześcijanin bez transferu na islam. No ciekaw jestem. Co myślicie o tym? W Mali też jest bardzo dużo agencji, które proponują, w sensie oferują wyjazdy za granicę. Do Emiratów, zobaczcie, głównie tutaj też w obrębie Francji, Etiopia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal. Ale też widziałem bardzo dużo takich na zasadzie Kanada, Stany, Europa, co jest bardzo powszechne, bo na tym się ogromny biznes robi. Niby legalny, znaczy to jest legalny sposób, legalna droga do tego, żeby się dostać na inny kontynent, bo nielegalna jest no, o wiele inna i bardziej skomplikowana, ale to jest bardzo legalna droga i bardzo droga dla nich, jak już mówimy o tej legalnej drodze. Stacja kolejowa w Bamako, w stolicy. Przepiękna francuska stacja. Kręcę z daleka, bo boję się, że mnie tutaj cmykną. Podejdę tam, zobaczę jak jest sytuacja. Może uda się pokazać. Jest wieża zegarowa. Chemin de Fer de Dakar au Niger. O, łącząca Dakar z Nigrem. Wow. Like energy. Cola. Orzechy coli i robił tak energy, like strong. I tutaj koleżka sobie it's good? Koleżka je, to jest cierpkie aż. No merci. Energy. Czego Darek się drze? Liberté Blondes.
Nikotyna Bamako. Wolność. Liberté to znaczy wolność. Faktycznie wolność. Może bardziej zniewolenie. 20 cygar wchodzi. How much? This guy, I have somebody inside there. Not accept. No accept. No. No, accept. He said no. No. No to nie. Nie dostałem pozwolenia, ale mam pozwolenie, żeby z zewnątrz zrobić. No więc tak. Chemin de fer de Dakar au Niger. Jejku, gdzieś widziałem. 1924 rok. Francuska myśl architektoniczna, ale to już wiadomo. Ale o co chodzi? Z Dakaru, czyli z Senegalu, miało to iść aż do Nigru. Czyli Dakar, moi drodzy, Mali, rzecz jasna Burkina, przez Burkinę do, moi drodzy, Nigru. Co tam mieli przewozić? Orzeszki ziemne, złoto i rzecz jasna bawełny. Więc cały proces, ogólnie, że tak powiem, zamysł Francuzów był prosty. Ciągnąć z tych wszystkich krajów jak najwięcej surowców, ile mogli. Złota w Nigrze, w Burkinie, bardzo dużo. Zrobiłem wszystko, co mogłem, ale się nie udało niestety. No nic, idziemy pomału, będziemy kończyć odcinek, bo przyznam szczerze, że ja się po prostu cykam tutaj, że mnie zaraz chapnął i usunął mi cały materiał. Wiecie, o co chodzi? Żeby była jasność, ten odcinek kolei, którą Francuzi zdążyli zrobić, to jest odcinek tylko między Senegalem a Mali, czyli Bamako. Bo Burkina i Niger, no niestety nie dało się tego zrobić z wielu przyczyn politycznych, wojennych, ekonomicznych. Duża bariera wejścia w ogóle, żeby cokolwiek zrobić, jakąkolwiek infrastrukturę w tych krajach. I teraz też jest ciężko. Wchodzimy do kolejnego monumentu. Zaraz ja wam go przedstawię, żebyście mogli też zrozumieć, o czym oni tutaj pamiętają. Chcą pamiętać. Auch Heroes de la Armée Noire. Bohaterom czarnej armii. Już tłumaczę, już wyjaśniam. Czarna armia złożona z żołnierzy walczących pod banderą Francuzów. W sensie, no nie mieli za bardzo wyboru, że tak powiem, podczas I i II wojny światowej. I przez wiele lat w ogóle tak zwane armie czarnych żołnierzy pod banderą kolonialną były marginalizowane, nie były doceniane. Dopiero jakiś czas temu zaczęto o tym mówić i wyciągać to ponad wszystko. Ale zauważcie bardzo ważną rzecz, że Afryka im bardziej chce być niezależna, silna, decydować o sobie, tym bardziej wyciąga jakieś takie smaczki ze swoich historii, które mają pokazać, że my, Afrykańczycy, jesteśmy waleczni, silni i radzimy sobie. Bez was, bez Europejczyków, bez pozostałych, bez tych białych. No i tak było niestety, bo biały człowiek, jak wyczuł pieniądz, to nie patrzył na to, czy człowiek, czy nie człowiek. Taka jest prawda. A tutaj pozostałości po działach przeciwpancernych. Zobaczcie, o, jeszcze to wszystko działa. Znaczy działa, nie działa. Proszę. Idziemy zobaczyć kolejną instalację. Tylko prawdopodobnie autor wiedział, co ma na myśli. Krokodyle. Coś tutaj i tyle. No, gdyby tutaj była woda, to ludzie by się w niej kąpali, w tej fontannie. Tutaj jest kościół, zaraz podejdziemy, bo to też taki ewenement w stolicy. Na samym środku stolicy kościół. Mes a la catedral. Katedra. Zobaczcie. Tam jest wieża zegarowa, co jest dość nietypowe dla tego, żeby kościół pełnił wieżę zegarową. Kapelusz zdejmuje, kolega tutaj śpi. Chodzimy do kościoła. Też nietypowe, żeby był kościół otwarty.
Ciekawe to. No, jak na kraj muzułmański, no to muszę powiedzieć, że w bardzo dobrym stanie, zadbany. W sensie, aż jestem w szoku. Mali nie jest takim oczywistym krajem. Jak przyjechałem tutaj, to powiem wam, że widzę bardzo dużo różnic przed tym, jakie miałem w swojej głowie. Takie mity obaliłem w swojej głowie, nawet takie najprostsze, dotyczące chrześcijaństwa w kraju muzułmańskim. Zobaczcie, jak oni się fantastycznie tutaj, że tak powiem, dogadali względem innych krajów, na przykład Algierii, Libii, Burkina Faso, Nigru czy Nigerii, gdzie w sumie cały czas walczą ze sobą na tle religijnym. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, może ktoś z was powie, ale zobaczcie, jaki wyszyty z tyłu wizerunek Jezusa Chrystusa z apostołami. To jest niesamowite, że ci misjonarze, kiedy jeszcze w latach, wiecie, 100 lat temu wyruszali w Afrykę, ja to o tym już mówiłem wcześniej, może ktoś nie oglądał, to oni bardzo często z własnej inicjatywy zrywali wszelkiego rodzaju kontakty ze swoją rodziną do całkowitego zera, bo no jak mieli się kontaktować? Można było próbować listami przekazanymi, bo ktoś akurat wracał do Europy, to może akurat ten list dowiezie, ale faktycznie kontakt był bardzo utrudniony. Więc zrywali te kontakty, żeby zachować taki psychiczny stan bytu i żeby nie tęsknić też tak. Jest to jakieś rozwiązanie na pewno. Czy dobre? Ciężko powiedzieć. Muzeum w Bamako. Powiem szczerze, lubię afrykańskie muzea, bo one są takie z jednej strony trochę wyrwane z kontekstu, z drugiej strony to pokazuje takie wyczucie estetyki i, że tak powiem, takiego myślenia o historii. Więc idę, no, zobaczyć. No chyba, że babka mi zaśpiewa, nie wiem, 100 za bilet. Niestety wytępiony. Praktycznie już nie ma za to, że miał róg, który w wierzeniach tutejszych, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie u szamanów miał wielką moc. W różnych kwestiach zdrowia i nie tylko zdrowia, bo też trzeba pamiętać, że Afryka jest znana z tak zwanej czarnej magii. Powiem tak, cała malijska fauna przedstawiona tutaj w postaci takich rzeźb. Fajnie to wygląda. Mają plusa, że tak powiem, za tego typu. Wyleciało mi słowo z głowy. Ta instalacje. Proszę. Jesteśmy w Muzeum Narodowym. Pan wyciąga mi 5 plików z biletami i mówi tak. Nasi płacą 500, czyli 3 zł, a ty płacisz 1500. No to wiesz, 10 zł. No to dobra, no to ja zgodnie ze swoją tak jakby ustandaryzowaną ideologią pytam w takich miejscach gościa wtedy o jedno. Pytam go, czy jesteśmy innymi ludźmi. On z reguły odpowiada, że nie, że jesteśmy takimi samymi ludźmi. Wtedy ja go pytam z reguły, no dobrze, jeśli jesteśmy tacy sami, no to dlaczego ja płacę 1500, a lokalni płacą 500? Więc jesteśmy inni. I wtedy jest burza mózgowa. Za robienie zdjęć też się płaci dodatkowo, ale to już groszowe sprawy. No pomijając, no zapłaciłem ten bilet, że tak powiem. Zobaczcie, to jest w tym roku jestem 4. osobą, bo tutaj na bilecie macie numery. Ile osób kupiło bilet z obcokrajowców? 4, bo po kolei on wyrywa. 4. osoba. To powiem wam, że wzięcie ma to muzeum. Takie muzeum nie ma racji bytu, przetrwania. Dlaczego? No bo tam nikt nie zagląda z prostej przyczyny. Ilość eksponatów jest bardzo ograniczona i jeszcze do tego te eksponaty w ogóle nie są opisane. Ten człowiek też nic nie opowiada o tych miejscach, o tych rzeczach. No ale już pomijając. Te eksponaty, moi drodzy, bardzo często i gęsto w takich afrykańskich krajach to jest dosłownie, można powiedzieć, że 20 eksponatów po 10 w jednym pomieszczeniu.
I w jednym pomieszczeniu były jakieś tam buty, jakiś pojemnik ze skóry kozy, nowoczesny, nie starszy niż 30 lat, na trzymanie wody, jakieś harpuny. Dlaczego nie ma przedmiotów historycznych z rejonów afrykańskich? A jeśli są, to są bardzo rzadkie, ponieważ są to przedmioty codziennego użytku i one się po prostu zużywają. A kiedy się zużywają, to tracą swoją wartość i je wyrzucają po prostu ludzie. Więc muzea w Afryce są takie właśnie, jakie są. Nie pozwolił mi gość nakręcić tego, bo powiedział, że to jest w ogóle nie ma gadania, że ja mu mówię, jestem 4. turystą w tym roku i mówię, przez tyle miesięcy nikt tutaj nie przyjechał, oprócz 4 osób ze mną włącznie. On mówi, nie, koniec, nie możesz i tyle. Chociaż tam nie wiem, co miałbym pokazać. Dłubankę, harpun, no więc nie pozwolono mi kręcić. Szkoda. Ale z drugiej strony to pokazuje taką mentalność tworzenia turystyki tutaj. Oni nie są z tym zaprzyjaźnieni. To jest coś dla nich nowego, to jest coś dla nich niepojętego, że ktoś może wydawać pieniądze jeżdżąc po różnych krajach, nie robiąc biznesu, nie sprzedając produktów, to dla nich po prostu się mija z celem. Ale myślę, że do tego jeszcze muszą trochę poczekać, bo podróżowanie to jest przywilej, że tak powiem, zamożnych, poniekąd krajów, rozwiniętych krajów, w ten sposób może. Ogród to miejsce, w którym można odpocząć. Ogród to miejsce spokoju, ogród to miejsce, gdzie można sobie przyjść, posiedzieć. Tutaj w muzeum oczywiście za darmo, tutaj lokalni sobie przychodzą, siadają. Niezła sztuka. Moi drodzy, kończymy odcinek na dzisiaj. Przyznam szczerze, że od początku kręcenia tego odcinka to się wewnętrznie stresowałem, że mnie gdzieś capnął. Faktycznie miałem 3 zatrzymania, upomnienia o to, że nie powinienem kręcić i to daje do myślenia. To daje do myślenia na tyle, że kończę ten odcinek na tym momencie, bo nie chcę ryzykować tego, że nawet tego, co teraz udało się nakręcić, wam nie pokażę. Najzwyczajniej w świecie w tym momencie idę, coś sobie zjem, zrobię zakupy i jadę do miejscówki, gdzie nocuję, żeby nie kusić losu i zgram cały materiał. Niestety podróżowanie, tak jak wam mówiłem, w takich krajach, po takich krajach, to jest coś stresogennego i to tak na bani siedzi. Wiesz, przyjeżdżasz tutaj zrobić materiał, pokazać świat, a oni nie wiedzą za bardzo, o co ci chodzi. No to jest takie ciekawe zetknięcie światów, z którym najzwyczajniej w świecie trzeba dealować i z którym trzeba się pogodzić. Takie mamy życie, to jest Mali, to jest kraj afrykański, to jest kraj, który chce być wolny i ja trzymam za nich kciuki. Z całego serca trzymam kciuki za kraje afrykańskie, żeby były wolne, żeby były niezależne, żeby były silne. Niech tak będzie. Ile im zajmie dojście do tego? Nikt tego nie wie, moi drodzy. Dobra, standardowo łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej. To gwarantuje wam, moi drodzy, zdrowie i pomyślność w życiu. Na kolejne kilka dni, bo później jest kolejny odcinek i znowu trzeba machnąć paliwo do kierowniczych sandałów. Pozdrawiam was serdecznie z Mali i co? Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Czołem!